Ale żeś sobie robotę znalazła. Znaczy, mokry jest głębiej ten kompost, ale strasznie zbity. A powinien być chyba bardziej napowietrzony. Więc go wywalam. A potem będę wkładać z powrotem, zaczynając od tego, co jest takie najbardziej suche. Może ci to wyrzucę, co? Jak to nie jest. Na razie. Malutki, nie skacz na mnie, tylko pomóż pani tam. Idź tam z łapkami swoimi kopać. Chcesz ogórka? O, dobrze zachowany. Daj, zjemy. Ale chyba jeden. Tylko lewe. Się nachodzisz? Potrzebuję wiaderko obornika, więc Darek się zaoferował, że mi przywiezie. Ewentualnie troszkę więcej niż wiaderko. 2 wiaderka. Wystarczy. Za dużo. I co teraz? Może być ten obornik? Tak. Okazuje się, że to jest bardzo ciężka robota, to wyrzucanie kompostu z kompostownika. I mrówki protestują. No ja ci nie pomogę, ja muszę robić film, tak? Wiem, dam radę.
Ale na szczęście mechanizacja ułatwiła, tak? To miałabyś 5 kursów taczką, nie? Tak, zwłaszcza jak 2 wiaderka potrzebuję. Ale dziękuję bardzo. Tak wygląda moja pryzma kompostowa. Na wierzchu ma to, co było na spodzie, czyli już prawie taki przekompostowany materiał. Dodałam sporo obornika i podlałam trochę wodą. Mam nadzieję, że jest odpowiednia wilgotność i napowietrzenie i składniki. I teraz zacznie dobrze się przerabiać. Dzień dobry. Chyba ostatni taki ciepły dzień. Teraz mamy 12 stopni. Momentami też przebija się słońce. Ale już od jutra mają wrócić chłodniejsze dni. Nawet chyba w środę czy w czwartek ma być już na minusie. Trochę deszczu. Także jeszcze dzisiaj skorzystam z okazji, że jest ładnie i popracuję. Trochę za dużo Marcie przywiozłem tego obornika. Ona część wykorzystała tak, żeby tam ten wzbogacić kompost chyba, tak, wzbogacić. A mi tutaj tyle tego zostało. A chciałbym uwolnić traktorek. No nic, po prostu przerzucę to, tu wrzucę pod tą stodołę i będzie można z tego po prostu korzystać sobie na bieżąco. No dobrze, to opróżniłem. To teraz tak. Chcę się pozbyć stąd tej przyczepy, bo za nią mam gruz. To jest gruz tam z podłogi, który chyba jakoś jesienią kułem. A ponieważ nie było wtedy potrzeby, żeby go wrzucać na drogę, no to odłożyłem tutaj. Natomiast teraz jest, także spróbuję go stąd wykorzystać. A potem tą ziemię z wykopu, z odwodnienia jakoś tu rozgarnę. Bo tu był taki dół, także ją trochę rozgarnę. Zawsze to będzie lepiej wyglądało. No i na ten pług muszę znaleźć jakieś miejsce. Przyczepę bym sobie najchętniej wyciągnął traktorkiem, tylko tu jest taki zaczep normalny kulkowy, a ja w traktorku takiego zaczepu nie mam. Muszę sobie dokupić takie akcesorium, bo przecież spokojnie można by to było tu podłączyć. Tu chyba zresztą nawet jest takie miejsce, gdzie można by było go na stałe przykręcić. No, wydawało mi się, że jest, nie wiem, nie widzę teraz. Natomiast tu na tym obciążniku jest taki uchwyt. Ja znalazłem sobie taką rurkę. I patrzę, że jak tą rurkę tu wrzucę, to może uda mi się na tym z kolei zaczepić. To powinno wejść akurat w ten zaczep na przyczepie. A przyczepę chcę stąd przeciągnąć tam. I kto tu tak siedzi na betonie i smutny taki? No, ja ją przeciągnę sobie tam pod tą gruszę. No dobrze, to przyczepki się stąd pozbyłem. Zrobiłem od razu test, czy da się tak łychą nabierać tą glinę. Ona jest dość twarda, ale widzę, że da, także będę miał trochę łatwiej z tą górką, żeby ją rozgarnąć. Ten gruz niestety jest taki dość gruby, także młoteczek albo ta zniszczona siekierka i będę trochę go musiał pokruszyć. Myślałem przez moment, czy po prostu nie ładować go sobie od razu na tą łychę i wozić traktorkiem, ale chyba wygodniej będzie mi jednak to na taczkę. To nie jest jakiś tam duży ciężar.
a troszkę się rozgrzeje. No to stukam. Słyszycie? No zaśpiewaj. O. Chyba skowronek. Nie za często ty śpiewasz. Jak ja będę robił przerwy na każdy twój śpiew, to mnie tu wieczór zastanie. Skowronku, ale to skowronek. Czy ja ci nie przeszkadzam? Powiem wam, nudna robota. Nudna praca. Żeby was tak do końca nie zanudzić, pogadam. Często w komentarzach chwalicie mnie za jakieś zadania. Przy czym ja nie specjalnie widzę w tym nic jakoś trudnego. No i z tym stukaniem to może być średni odgłos. No moim zdaniem do większości tych prac, które ja wykonuję, nie potrzeba jakiejś bardzo dużej wiedzy, bo tą wiedzę można szybko zdobyć, ale potrzeba jednej rzeczy: cierpliwości. Mam wrażenie, że te zmiany cywilizacyjne sprawiają, że w ludziach jest coraz mniej cierpliwości, a my się tego nie uczymy. Wszystko zostało, tak? Mechanizacja wsi i miast i rolnictwa spowodowała, że niewiele już zostało takich prac, które się po prostu wykonuje przez monotonny sposób, wykonując te same czynności przez wiele godzin, bo takie prace najczęściej zostały już zmechanizowane. No i właśnie przez to my nie mamy dzieci tej cierpliwości uczyć. A moim zdaniem to jest ważna cecha. Bo jak niecierpliwość, to co? To nerwowość. Chcemy szybko widzieć efekt, chcemy szybko coś skończyć, a to nie zawsze się tak da. Przychodzi zniechęcenie szybko. Rzucamy pracę i przechodzimy do następnego. No tego uczymy nasze dzieci. Kupujemy im zabawki, którymi one bawią się, dzieci bawią się parę minut i zabawka ląduje w kącie. Może trzeba kupować dzieciom puzzle. No, za moich czasów ja pamiętam, że tej cierpliwości można się było nauczyć. Cierpliwość była wręcz niezbędna, jak się stał w kolejce, żeby coś kupić do domu. W tych wiecznych kolejkach w PRL-u. Ale również ja pamiętam, jak miałem 11 czy 12 lat, to sobie zarabiałem pieniążki, chodząc gdzieś do jakiejś pracy w weekendy czy wakacje.
Ponieważ obok nas było duże gospodarstwo ogrodnicze, tam były szklarnie, tam były foliaki, no to tam miałem zawsze sobie bez problemu znajdowałem zatrudnienie i mogłem coś zarobić. Szczególnie jak zniknęły mi pieniądze z komunii. Właśnie. Pieniądze z komunii. To jest zagadka, co się z nimi dzieje. Mam wrażenie, że wszystkie te pieniądze giną. Naszym dzieciom też zginęły. Ale nie o tym. No więc uczyło cierpliwości. Dostałem zadanie, że mam przekopać całą szklarnię na wiosnę. I tak staje sobie młody 12-letni chłopiec ze szpadelkiem i patrzy i mamy tak 4 rzędy po 30 metrów, znaczy 1,20 m szerokości. I po 10-15 minutach widzę, że zrobiłem metr. Nie? I końca nie widać, przecież ja tego nigdy nie skończę. Ale grało radio, latem grało radio, lato z radiem. I ta robota jakoś szła i kiedyś ona swój koniec miała. Także tak samo z tym gruzem. Rzecz chyba trudna do akceptacji praca w obecnych czasach. Ale ja to zrobię, no zajmie mi to pewnie parę godzin. Do tego służy właśnie cierpliwość. Do dziś pamiętam, jak w tych szklarniach to była masakra. Jak były mokre i należało te pomidory podlewać. Pomidory były w takich foliowych doniczkach, ziemia i ta doniczka, jeszcze folia wystawała tak z 5 cm na tą ziemię. I należało rozciągnąć szlauchy i iść rządkiem i do każdej z tych doniczek lejemy, nie? I to 10-15 sekund, zanim się napełniło po brzegi i następna. I tak taka szklarnia, taka długa. A w szklarni 40-50 stopni. Też wydawałaby się, że praca to masakra, nie do przerobienia. Ale takie prace wykonywane i o co mi chodzi? Nauczyło to cierpliwości. Dobra, ja tu gadu, a czas wracać do pracy. Samo się nie zrobi. Już jest. Żywiec gruczołowaty. Tutaj nad strumieniem. A tu się rzuci śledzienica skrzętolistna. Pojawiły się już zawilce gajowe. A to chyba już ziarnopłon wiosenny zakwitł. Taka malutka wersja kaczeńca. Dobry. Co tam malutki masz dla pani? Masz zabawkę? Jak tu się już pięknie zielenieją liście na tych malinach. Może tutaj też warto trochę przyciąć jeżyny. A przy nowych schodkach posadziłam sobie przebiśniegi i coś mi je zjadło, bo już zakwitły, ale teraz wyglądają tak. Ciekawa jestem, co miało apetyt na przebiśniegi. No kończy się już ta ładna pogoda, faktycznie. Dzisiaj takie mgły, już jest chłodniej, w nocy padał deszcz, ale ptaszki nie odpuszczają. No, to akurat chyba tam kura w tle.
O. Jestem ciekawy, czy ten mróz naprawdę, jeżeli przyjdzie, to co tu się zadzieje. Trawa już zieloniutka. Tutaj już przekwitły bazie. Zobaczcie, tam o. W lesie widać na niektórych drzewach już listki zielone. O, na przykład tam gdzie ten dąb zwalony. O. No ciekawe. No i się rozpadało, ale zawziąłem się, żeby to skończyć. Tu zostały jeszcze takie ze dwa takie duże betony, ale tego nie wyjmuję. Czyli teraz trochę zepchnę tą ziemię, ten dołek. Lekko to wyrównam. No i zostają mi jeszcze te betony. Znaczy część z nich to są kamienie, które myślę, że wykorzystam. Może wykorzystam do fundamentu, choć nie wiem, bo tak jak tamten na przykład to są bardzo ciężkie. A to z kolei to są no, takie betony, które bardzo trudno jest pokruszyć. Więc je pewnie gdzieś tam wykorzystam. Albo do umocnienia tej skarpy. Może je właśnie zrzucę tam ze skarpy, bo kiedyś będę przecież chciał zrobić z kolei z tego tarasu takie schodki, zejście tu w dół. Więc żeby to było solidne, na pewno tam na dole trzeba będzie zrobić podporę. O, widzę, że tam jakieś śmieci leżą. Podporę i może te betony tam po prostu wrzucę i je zabetonuję. No nic, to będę myślała na razie. Odpalę traktorek, to zepchnę, a potem traktorek schowam, bo ma padać deszcz dzisiaj do końca dnia i jutro też ma padać, więc szkoda, żeby on tutaj sobie stał i mógł.
No i zrobione. Całkiem nawet sprawnie to poszło tym traktorkiem. No mi się podoba. Tu tylko zryłem. Ale nic, to przerośnie trawą, albo malutki to porozgarnia. Tak, malutki, porozgarniasz tu ładnie? No dobry piesek. To bierz, rozgarniaj. A ja idę do przyczepy. Bo mi zimno. Deszcz mnie trochę zmoczył. Teraz przestało chwilowo padać, ale zaraz z powrotem będzie padało. Ja jestem ciekaw, co to będzie z tymi drzewami, jak przyjdzie mróz w nocy. No bo zobaczcie, na tym bzie, czarnym bzie, są już zielone listki. Czy to wszystko się nie przemrozi? Tam normalnie kwitnie. A tam Marty miodunka. O. No, tego gruzu to naprawdę sporo tam było. Nie myślałem nawet, że aż tyle. Udało mi się dojechać aż tam na dół drogi. Trochę to już też przejechałem parę razy wsiowozem. Tak myślę, że dobrze byłoby chyba nasypać tutaj tego żwiru. Bo ten żwir powchodzi z kolei między te szczeliny pomiędzy gruzem i może to się tak pozakleszcza i na dłużej wystarczy. Tak, malutki. Daj piłeczkę. Nie chcesz, to nie. Będziesz płakał za chwilę, że chcesz piłeczkę, żeby ci kopnąć. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Gulliver, ty dzisiaj na dworzu jesteś. Polazł gdzieś na jakieś pole i wytarzał się w oborniku. Śmierdziuchu ty. Stąd czuć.